Czyli wbijamy do metro. Bilecik wrzucamy tutaj. Wyskakuje tutaj. I przechodzimy przez bramkę. I kierujemy się na M1. No i czekamy sobie na metro. Zaraz powinno przyjechać do nas. I udajemy się pod łuk triumfalny. Zajechało po drugiej stronie. Jest bezzałogowe, czyli mamy też szczęście M1. Całkowicie autonomiczna linia, czyli nie ma obsługi. Jeździ sobie sama. Sprawdzimy. Usiądziemy z przodu, poczujemy się jak pan motorniczy. Franklin Roosevelt. Tam z tej stacji metra z dołu wyszliśmy i jesteśmy pod łukiem triumfalnym w Paryżu. Także z linią M1 dojedziemy do tego miejsca. Za mną łuk triumfalny, czyli kolejny obowiązkowy punkt do odwiedzenia w Paryżu. Jest naprawdę ogromny, robi wrażenie. Oczywiście kamera jak zwykle nie oddaje tego, co zobaczymy na żywo. Także przyjeżdżajcie. Co ciekawe, bez żadnej reklamy oczywiście, no ale najszybsze, wiadomo, przekąszenie czegokolwiek to w tej restauracji z tymi złotymi łukami. Zobaczcie. Kubeczek, nie ma tutaj możliwości do słomki, nie dostajemy słomki, także tak już jest ekologicznie w tej Europie, że pijemy sobie kolę, tak jak zwykłą kawę, czy cappuccino, czy tak dalej, zamawiamy w kubeczku i nie mamy słomki. No i najważniejszy punkt Paryża, czyli wieża Eiffla. Jak widzicie za mną jest naprawdę ogromna, kamera tego nie oddaje, robi wrażenie. Można wjechać sobie do góry windą, ale jest strasznie duża kolejka. Już pomijając cenę, kwotę tej opcji, ale kolejka jest naprawdę spora, więc tutaj musicie poświęcić trochę więcej czasu, aby odstać swoje w kolejce. Że budowla ma ponad 300 metrów i widać to naprawdę. Czy ładniej wygląda w nocy, czy w dzień? Według mnie wygląda w nocy dużo ciekawiej, robi naprawdę wrażenie, no ale jeśli chodzi o zdjęcia, no to wiecie, w nocy ciemniej to trudno zrobić dobre zdjęcie, za dnia łatwiej, a teraz przy dobrym oświetleniu można zrobić dobre ujęcia, no ale wieża już nie robi takiego wrażenia, jak to jest nocą. Przed wejściem na wieżę każdy musi przejść kontrolę bezpieczeństwa taką, jak jest na lotnisku, czyli sprawdzenie toreb, prześwietlenie, czy nie nosimy jakichś niebezpiecznych ładunków. Niestety zagrożenie atakami i tego typu rzeczami niebezpiecznymi jest tutaj zwiększony, podwyższony alert i to ma na celu właśnie sprawdzanie każdego turysty, nieważne na pochodzenie. No i zobaczcie, taka sytuacja, jakie poświęcenie dla dobrego selfie. Tak to wygląda w Paryżu. Wszyscy sobie na środku ulicy po prostu, i to dwupasmowej, bardzo ruchliwej ulicy, robią zdjęcie na środku samym, ustawiając się, no ale czego się nie robi dla dobrego selfie. Jak widzicie za mną wieża Eiffla z kółeczkami olimpijskimi, także wygląda to jak reklama Audi, chyba coś tam w kółkach się tylko przestawiało, no ale sami widzicie jak to wygląda. Także no w Polsce oczywiście, jak wiecie, nie do przeskoczenia by był taki temat, a tu wolność. Jak wyglądają francuskie ulice, sporo śmieci, nie jest to zbyt czyste miasto, nie jest też tak zatłoczone jak myślałem, ale co istotne, tu się przechodzi na czerwonym świetle, nikt z tego jakiegoś problemu nie robi, nie wiem czy to do końca bezpieczne, ale zaskoczenie ogromne, także widzicie tam teraz przed chwilą gościu też na czerwonym zasuwał. Ja idę po bilety, komunikacja miejska, chociaż może dosyć dobrze rozwinięta, to jeszcze pozostawia wiele do życzenia ze względu na przykład na bilety, które trudno jest kupić, bo nie wszędzie są, kierowcy nie chcą sprzedawać, a jak wyjedziecie na jakiś przystanek, to najczęściej tych biletów na przykład nie ma i tak dalej. Elektronicznie kupić jest je problem, ponieważ trzeba zainstalować jedną aplikację, drugą zainstalować do płatności, tamtą doładować, jeszcze zarejestrować się z jakimś zdjęciem, także no masakra, jak na Paryż to tragedia. Myślę, że to wkrótce
ulepszą. Najlepszą opcją jest założenie karty takiej, na którą możemy zakupić sobie dobowy bilet. Wtedy jest to ułatwione, nie musimy co chwilę zakupywać oczywiście biletów, ale żeby założyć tą kartę, no to też trzeba zdjęcie i tak dalej, także jest trochę problemów. Nie jest to takie łatwe i proste, jak powinno być, szczególnie dla turystów, żeby wszystko, wiadomo, było ułatwione. Także ja na przystanek podbijam, zobaczcie, tam jest tramwaj. Tramwaj T3, czyli trójeczka. Za chwilę na przystanku sobie zakupię bilet. Tam zobaczcie, odjeżdża sobie tramwaj. A bilety zakupujemy w biletomatach oczywiście. Takie na gotówkę, na kartę można sobie zakupić. Wybieramy sobie opcję Ticket Plus. Pojedyncze przejazdy, czyli takie na ilość sztuk. Ja sobie biorę 8 sztuk od razu, bo tak jak mówię, problem jest z zakupem tych biletów. Za 17 euro. I validate, czyli zakupujemy. No i mamy możliwość wrzucenia monet albo gotówki. Tylko że nie ma tutaj banknotów, więc musimy zapłacić kartą. I wyskakują nam bilety oraz potwierdzenie paragonu. Wziąłem 8 sztuk, czyli mamy. No i tak wygląda tramwaj francuski. Jak widać, sporo uczęszczany, sporo ludzi pewnie do pracy, ale nie tylko, dużo turystów, dużo zwiedzających. Także nagrałem siebie, nawet przechodzącego na czerwonym, na skos. No bo wszyscy tak tu chodzą, no cóż. Oczywiście, żebym tylko nawyków tych złych do Polski nie przewiózł, bo wiecie, u nas zaraz za rogiem ciach, mandacik i jest to nieuchronne. Takie przyciski są tu. 3 minutes. 3 minutes, okay. Naciskamy sobie przycisk, aby nasz autobus się zatrzymał. Jesteśmy na odpowiednim przystanku. No i oczekujemy, także nie zapomnijcie nacisnąć przycisku, bo może się nie zatrzymać.